Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Dzisiaj kolejny unboxing. Niemieckiego czołgu podstawowego Leopard 2A7V. Poprzednio prezentowałem Wam późniejszą rozwojową wersję A7V+, którego unboxing również znajdziecie. To jest najnowszy model w tej chwili, jeżeli chodzi o firmę chińską Vespid. Ta firma narzuciła teraz jakość modeli, w jakiej powinny być wydawane. Są one niesamowite. Ja jestem wielkim fanem firmy Vespid i trzymam za nich kciuki. Nie są to proste modele. Chodzi o ilość części. Po prostu są bardzo dobrze modele odwzorowane, bardzo duży detal, bardzo dużo elementów, jest co sklejać. No może poza Mausem, tak? Mausopodobnymi, które wydał Vespid, to tam aż tylu części nie ma. No, sam czołg nie wymaga tylu części. Najwięcej części ma podwozie. No ale wracamy do tematu i bohatera dzisiejszego unboxingu. Prezentuję Wam właśnie ten najnowszy model. Mamy tutaj zresztą napisane, że to jest produkcja 2016 rok. Ten czołg wchodzi jako czołg podstawowy na wyposażenie sił niemieckich Republiki Federalnej Niemiec. No i powiem Wam w skali oczywiście naszej, w skali 1,72, tak zwanej również królewskiej. Witam swoich subskrybentów, witam oczywiście wszystkich oglądających mój kanał. Mam nadzieję, że Wam się on podoba, modele jakie prezentuję Wam się podobają. Mam nadzieję, że to co przekazuję Wam w unboxingach odpowiada Wam, trzyma jakiś poziom. Moje uwagi nie są wkurzające, czy też moje docinki. Starał się będę nie tworzyć takich sytuacji. No i nie będę też tworzył sytuacji takich, że przez prawie ponad 2 tygodnie nie było unboxingu, ale po prostu byłem zawalony robotą. Naprawdę przepraszam za to, a Was proszę o wyrozumiałość. Dobra, posłuchajcie. Ten model jest już oczywiście w moim sklepie pod adresem www.tankmodels.pl. No i co mamy? Z boku mamy model z 2022. On był już na rynkach zachodnich. Na drugiej stronie, proszę bardzo, mamy tutaj model sklejony i oczywiście standardowo mamy metalową lufę, 2 blachy i zestaw mały kalkomanii do jednego modelu dokładnie, do jednego malowania. Jeżeli ktoś zna Leoparda 2.5, którego no, zresztą prezentowałem Wam, od innej firmy chińskiej, to powinien zauważyć, że jest delikatna różnica jakościowa zaraz Wam powiem, między Borderem a Vespidem. Powiem Wam, że odnoszę wrażenie, że Vespid jest ciut lepszy od Bordera w skali 1,72. Tu lub tu pod koniec filmu, znaczy myślę, że na górze, nie, dobrze, tu będzie Leopard A7+, A7V+, a w tym rogu pod koniec filmu znajdziecie również odnośnik do Leoparda 2A5, 2A6 od Bordera. Dobra, siup. No i cóż, standardowy rozmiar, tutaj posłuchajcie instrukcji, nie wiem, trochę mogliby to powiększyć, myślę. No i uwaga, co my tu mamy? Na drugiej tu mamy ilustrację, jakieś bla bla bla, uwaga na wiercenie, wycinanie, cięcie i tu mamy tak, cały wykaz ramek łącznie z zaznaczeniem ilości tych ramek w danym zestawie. Mamy ponownie informację, że zawiera 2 blaszki fototrawione, zawiera metalową lufę oraz, uwaga, 2 stalowe liny. No powiem Wam, że z modelu na model widzę przebijają normalnie, jak nie ma żywicznych elementów, to dowalą nam metalową, to linki nam dadzą, proszę bardzo.
I tutaj mamy tak, Mr. Hobby Color Humbrol Tamiya. Oj, tak widzę trochę spokojnie z tymi producentami firm. Brakuje mi Vallejo, Ammo, Jimeneza przynajmniej, no ale na pewno powinna być tabela, rozpisek zamiast Humbrola. Zamiast Humbrola powinna się znaleźć tutaj na pewno Vallejo i Ammo. Bardzo szczegółowo jest ta instrukcja, ale tutaj już widzę, jest bardzo dużo, zaczyna się pojawiać elementów i tutaj myślę, że już powinien producent pomyśleć nad zwiększeniem formatu instrukcji. Tutaj mamy coś do rozwiercenia. No i tutaj zaznaczono również na czerwono. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy już raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dodatkowych elementów podwozia, które przed kołami wklejamy, czyli mamy 20 elementów już, które wklejamy przed wklejeniem kół do podwozia. Następnie oczywiście wszystkie mocowania do kół montujemy i następnie dopiero koła. No będzie zabawa. Bardzo perfekcyjnie oddany model. Powiem Wam, że detal jest po prostu, możemy poznać budowę naprawdę Leoparda. No i kolejne etapy. Super, że w paskach są gąsienice, które zapewne są profilowane. No i pojedyncze ogniwkowo zrobione są gąsienice na łuki, na przód i na tył. Na przykład będę Wam też pewnej firmy model prezentował, gdzie tamta firma tego typu gąsienice robi w dwóch elementach połączonych już i sobie później sklejamy. Czyli wkładamy jedne, wkładamy drugie, cyk, bryk i mamy po zawodach. Wyeliminowali ogniwka po prostu, a jakość gąsienicy jest naprawdę też perfekcyjna. Kolejne elementy, już mamy tutaj, jakie mamy blaszki wyginać, czyli powiem Wam, że ten model już jest dla bardziej wprawionych modelarzy, którzy też potrafią bawić się blaszką. Nie sprawia im ona problemów. Mamy oczywiście na wentylatory silnika, tak samo osłony. I tak patrzę, pierwszy raz z Wami oglądam tą instrukcję i tak wow. Niesamowity detal. Tu mamy lustereczka. Oczywiście, co proponuję do lustereczka? Jak żeby inaczej. Jak nie po prostu marker chrom do malowania wszelkich lusterek, czy też chromowych powierzchni. Rewelacyjny wynalazek. Można się autentycznie będzie przyglądać. Jeżeli tu powierzchnia będzie równa, pomalujecie równo markerem Mołotowa kolorem chrom, będziecie mogli się przeglądać. Tutaj osłony boczne antyodłamkowe montujemy. Jacie, no nie, no to jest po prostu perfekcja. Nie, no bajka, powiem Wam, no po prostu ten model to jest wreszcie model, nie jakieś pitu z 5 części. Ja już przestaję lubić te modele takie z 5 części, gdzie w pół godziny skleję model, a 2-3 godziny, nawet więcej, znaczy inaczej, na samo malowanie kamuflaża tak poświęcę przynajmniej ze 2 godziny, jak nie 3-4, z czego przygotowanie do typu podkład musi też swoje wyschnąć, żeby zanim się zacznie malować. Nie, już po prostu mam dosyć uproszczonych modeli. I malowanie. Typowe na to malowanie, jakie stosuje się również w Wojsku Polskim. Oczywiście troszeczkę inne odcienie, na przykład brązu są stosowane u Niemców, a jeżeli chodzi zielony też się różni niemiecki. Jak pamiętacie, Niemcy taki stosowali dość specyficzny kolor green na to, co widać na przykład na pierwszych Leopardach 2, a 4 w Wojsku Polskim. No i tutaj najnowszy model Centuriona Mark 5x1 z wojny koreańskiej. Oczywiście ten będzie unboxing. Siup. Dobra, posłuchajcie, wywalamy. Twarde pudło. Nada się później do różnych dziwnych rzeczy.
Zawsze modelarzowi się przydaje takie pudełko, nawet żeby jakieś elementy wrzucić podczas sklejania. No i patrzymy. Mamy, proszę bardzo. Pierwsza blaszka. No po prostu jest, już się chce po prostu zdjąć tą folię i już naklejać. Proszę bardzo, metalowa lufa. Tu zakładamy elementy plastikowe. No coś genialnego, powiem Wam. No tu, uwaga, tu montujemy element plastikowy. Wylot jest na pewno. Tak prezentuje się wytoczona z aluminium lufa i uwaga, tu jest zafrezowana, jest wgłębienie. Czekajcie, pogonię te rzeczy, bo widzę, że głupieje kamera. Proszę bardzo, tu jest wyfrezowany specjalnie, że jak będziemy wkładać, to żebyśmy włożyli sobie spokojnie w odpowiednie miejsce w jarzmie armaty. Kurczę, piękna sprawa. Uwaga, dwie liny obiecane, tu jakaś mucha wpadła i tak dzisiaj lata, powiem Wam, chyba po wczorajszym malowaniu trochę jeszcze jest trafiona, zatopiona. Kolejna blaszka z detalem. Tu już elementy kosza widzę są, jak i również różnego typu zapinek i widzę tutaj chyba do uchwyty do lin są. Drobnica jak diabli. Mójcion musi być. I kalkomanie do jednego malowania z jednymi tablicami. Zaznaczę, że ten Leopard nie znajduje się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Najwyższy to jest, jeżeli chodzi o niepolską wersję, no to wiadomo, że jest A5. Następnie jest modyfikacja A4 do Leoparda 2.pl. Modelu żadna firma jeszcze nie podjęła się wykonania. Mam nadzieję, że jest jedna firma polska, która produkuje modele i niech się weźmie wreszcie do kupy, bo Chińczycy nam wszystko wyprodukują i nie będziecie mieli czym się popisać na targach, a drugowojennym złomem to ile można sprzedawać. Bierzcie się za polską pancerkę. Tutaj uwaga, piję do firmy oczywiście IBG, która wreszcie weźmie się na Babarybie. Wreszcie przyznała się, że bierze się za Rosomaki w 7.2. Tak prezentuje się ramka z kołami. Perfekcyjna. Tu mamy elementy właśnie podwozia. Kół napędowych, znaczy inaczej, no tu są same koła, tak napędowe elementy podwozia. Tu są też uchwyty na linę, tak, czyli to sobie tutaj robimy, tu są nawet otwory, posłuchajcie, ja pierdziu. Oni już w uchwytach zrobili otwory do zamocowania drutu, tego tych plecionki. Posłuchajcie, nie, no to jest po prostu... Tak powinien wyglądać model. Gąsienice w paskach i tu są gąsienice, te, które nakładamy na zakrętach, powiedzmy. No znaczy chodzi mi oczywiście, tak i one są profilowane. Zwróćcie uwagę, że ta gąsienica jest delikatnie zapadnięta do środka, nie jest to błąd, tylko jest ona po prostu łagodnym zejściem wchodzi na pozostałe gąsienice. Nie, no to jest po prostu Maumazja. Patrzcie i pijcie z zachwytu. Tu mamy wyrzutniki, przepraszam, granatników, nie granatniki. Bo co jest w środku, to już od tego od załogi zależy, co wkitrają do tych wyrzutników. Bo mogą być i zwykłe granaty, a mogą być i granaty dymne, a mogą być i granaty do osłony, tak, przed atakiem piechoty. Ramki dwie. Teraz wpadł mi do łapy. Posłuchajcie, kadłub, góra i dół. O kurka, woda, no marzenie. To jest model modelarski, tak, dla modelarza. Tu jedyną rzeczą, to zauważyłem już w Panterze, że jak będziecie sklejać kadłub, ja jestem dość upierdliwy.
wymagający jak jasna cholera od siebie, ale również i od modelu. Czasami mi to wychodzi. Jak będziecie łączyć kadłub, tu będziecie wklejać tył i następnie będziecie chcieli to wszystko połączyć ze sobą, tu może powstać szczelina. I jedna z tych, i te części, dokładnie o te, tutaj, mogą Wam delikatnie się przesunąć i będą najprawdopodobniej, trzeba je dopiłować, bo one, zwróćcie uwagę delikatnie, no tu już jest po prostu tak, nie da się inaczej i wyszło tak jak jest. Dopiłować je należałoby i delikatnie zaszpachlować. To jest jedyny feller, jaki zauważyłem posłuchajcie, Vespidu. Jak dobrze połączymy kadłub, to tutaj niestety zawsze będzie ten błotnik wystawał. Nie da się go po prostu wcisnąć, bo jest za płytko. Nawet jak te elementy wytniemy, po prostu jest za gruby plastik. I należy to dobrze spasować, skleić pilnik i jup płaskim pilnikiem. Oczywiście sobie, jeżeli będziecie, pojawią się szpary, to trzeba delikatnie szpachli użyć i zaszpachlować. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, bo i tak tu będzie część opancerzenia i nie będzie tego tak naprawdę widać, chyba że sam sklejający lub ten, który sklejał ten model, będzie wiedział o tym, że jeżeli nie wyszpachlował, nie przypiłował, no to ma tutaj takie coś. Ja to zauważyłem w Panterze swojej, którą sklejam od Vespida, Pantera G. Ta, która była już na terenie Polski. Jak ktoś oglądał unboxingi, to wie. Zapraszam do oglądania unboxingów. No i uwaga, teraz posłuchajcie. To jest goła wieża, ale powiem Wam, zwróćcie uwagę, że tu widać tą taśmę taką antypoślizgową. Jest taka chropowatość. Tu jest idealnie równe, ale tu jest chropowate. Widzicie, że się odbija światło, a tu nie? Tu mamy właśnie tą specjalną taką posypkę, farbę, która, czy też taśmę, Izraelczycy chyba taśm używają. W każdym razie jest tutaj taka specjalna antypoślizgowa. Pod farbą znajduje się chyba wykładzina, to jest, wiecie co, jest żadna posypka, to jest chyba jakaś wykładzina, którą się nakleja bezpośrednio na wieżę, a może jest to jakaś posypka z farbą, też powiem Wam. Nie wiem, zarobiony jest ten bok, bez dopancerzenia. Tak się prezentuje. Zobaczcie, jak to jest super zrobione. Ale ja Wam pokażę jeszcze jeden model, ale to później, innej firmy i amerykański czołg, gdzie po prostu jest to, jak powinno być. Po prostu tamta firma, też chińska, a jak żeby inaczej, powiem Wam, zrobiła to, co powinno, już mówiłem dawno, jak to powinno być rozwiązywane. Chodzi oczywiście o wizjery w kopułce dowódcy, gdzie po prostu zrobienie, to co mówiłem Wam przy Panterach, że tam powinny być taka wkładka, a ewentualnie wizjery w wieży, które w kopułce dowódcy się znajdują, powinny być robione z przezroczystego plastiku, tak żeby te peryskopy, jak włożymy, te wizjery, podglądacze, ktoś, kto patrzy w kopułce, wieży, co się dzieje dookoła, powinny być po prostu wykonywane z plastiku przezroczystego. A tu mamy, proszę bardzo, boczne fartuchy po prostu mamy, osłony przeciwodłamkowe, już proste, bez falowania. Dopancerzenie, tak jak w szwedzkich leopardach. Jeżeli ktoś Rewelowskiego sklejał szwedzkiego leoparda, to wie, o czym mówię. Tu mamy części koszy, tak, pewnie nie wszystkich elementów jeszcze znam, 4 coś na wieżę albo kadłub. Kostki dodatkowe. Tu mamy też, będą właśnie siatki do tych koszy na wieży. To są właśnie, tu można bambetle schować. Jak ktoś sklejał model Revela, to wie, że to się odchyla i tu załoga za tym może jakieś bambetle, swoje osobiste rzeczy po prostu schować. No i powiem Wam, niektórych rzeczy pierwszy raz na oczy widzę. Kolega, który służy w Wesołej,
to by doskonale wiedział, bo jeździł na Leopardach i wiedziałby co, w ciemno by opowiadał po prostu, a to jest to, a to tu, a to w ogóle nie wiadomo po co jest. Często bywa tak, że od wojaków, a diabeł go wie co to jest, nie wiadomo, bo jest coś, czego w ogóle nikt nigdy nie dotykał, nie zajmował się tym, po prostu są takie rzeczy. No i dwie ostatnie półtorej ramki. Dobrze, od mniejszego. Elementy wieży i dopancerzenie podwozia, dolnej części wanny. To jest dopancerzenie właśnie. Tu mamy element wieży. Tutaj mamy właśnie te elementy, które na lufie, nie pamiętam co to, jak to się nazywa. W każdym razie to naklejamy na lufę. Odpowietrznik jakiś, nie pamiętam, powiem wam. Nie chcę teraz. Te elementy naklejamy na lufę, koniec. Tył. Elementy, widzę tutaj coś naprzód, błotniki. Przednie, dopancerzone. Elementy, nie wiem czego, lusterka, spód wieży i patrzę właśnie, lustereczka są, które można bardzo ładnie są wykonane. Niektórych elementów nie znam, powiem wam, do czego one służą, czym są. No i proszę bardzo, kolejne elementy wieży, włazy, kolejne dopancerzenie, klapy boczne montowane na wieży, kolejne. To są te skosy z przodu wieży. Tu mamy dół, tu mamy górę. Jarzmo armaty. Tu lufę wkładamy. Możemy zrobić otwierane boki. Jeżeli to mam taką możliwość, daje nam, no tu mamy peryskopy kierowcy. Tu mamy wyrzutniki do granatów. Mamy tutaj, proszę bardzo, znany z wyglądu karabin. Oczywiście jest to współczesna wersja, która jest używana. I posłuchajcie, mamy oczywiście plastikową lufę, która ma otwór. I teraz właśnie tak się przyglądam, gdzie jest ta końcówka. Czy tutaj jest na tej ramie ta końcóweczka? Chodzi dokładnie o ten dings, posłuchajcie, z tym otworkiem. Gdzieś na pewno znajduje się na którejś ramce. Widzicie, to jest taki mały dings. Jest dings. To jest to. Zjeżdżaj. To jest to. To montujemy na końcu metalowej lufy. Element 19. Cyk. Mamy. Moi mili, model rewelacyjny. Nie jest to prosty model. Wymaga cierpliwości. Jest dużo części. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie wyrobił sobie cierpliwości, nie lubi dużej ilości części, odwrotnie niż ja, to nie jest dla niego model. Po prostu znudzi się nim, poskleja kilka elementów i walnie do pudełka i będzie, tak może zostać do końca swoich dni lub modelarza. Rewelacyjny model, przepięknie wykonany. Po prostu, jeżeli ktoś jest fanem pancerki natowskiej, niemieckiej, po prostu, no to nie ma to tamto, ten model trzeba posiadać. Jest on oczywiście w sprzedaży w moim sklepie. Link bezpośrednio do tego produktu znajdziecie w opisie tego filmu, czyli pod filmem. No powiem wam, że ja jestem bardzo kolejny raz mile zaskoczony jakością wykonanych elementów tego czołgu. A jest to, pamiętajcie, model w skali 1,72, a wydanie jest po prostu nie 1/3. Po prostu chciałabym mieć taki detal jak modele w 7.2 od Vespida. Dla mnie jest to lider, jeżeli chodzi o produkcję jakościową modeli. Po prostu nikt na razie nie jest w stanie przebić tego producenta. Po prostu wyznaczyli nowy standard, czyli elementy 3D. 2 zestawy blaszek, liny dodają, metalową lufę dodają. Tu się o nic nie musimy martwić.
Nie jest to goły plastik plus jakieś tam blaszeczki pitu, które tak naprawdę w jakości modelu są już zbędne. Znamy takie modele doskonale. Ja na tym kończę. Wiecie co? Po prostu jestem pełen zachwytu. Mam nadzieję, że podzielacie mój zachwyt. Znacie już modele firmy Vespid. I jeżeli nawet nie sklejacie 7.2, to powiem Wam, jak skleicie tą 7.2 lub inne modele drugowojenne lub Kometa lub wkrótce będzie Centurion prezentowany, no to powiem Wam, dojdzie do tego, że zmienicie skalę. Nie, żartuję. Jak już ktoś wdepnął w 3.5, to będzie siedział, bo powie za małe elementy. Nic nie jest za małe, po prostu rewelacja. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was, do następnego unboxingu i uwaga, pamiętajcie, róbcie zakupy www.tankmodels.pl, dawajcie suby, lajki, pomoże mi to przy współżyciu z YouTube'em i algorytmy. Pa!